Nazywam się Jolanta Laskowska. W lutym 2020 roku spotkałam się z panią Teresą Toberą, stryjeczną siostrą byłej nastoletniej więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku w Lublinie. Pani Teresa podzieliła się ze mną historią swojej rodziny. To dzięki niej wiem, jaka była Jadzia Ankiewicz. Jadwiga i Halina to były moje stryjeczne siostry, obydwie Ankiewiczówny. Halina była już dorosłą osobą, tak uważana przez nas, natomiast Jadzia była świetnym kumplem. Ona się z nami bawiła, rozrabiała. Przeurocza dziewczyna to była. Przyszła ta straszna wojna. 39 rok stryjenkę i dziewczyny wyrzucili z Batorego, jak Niemcy wkroczyli do Warszawy, zajęli gimnazjum, wyrzucili ich z Batorego i przyszły do nas mieszkać na Czerniakowską 90. I taka była sytuacja. Jak były naloty, jak się coś działo, to oczywiście wszyscy się modlili, płakali, zupełnie inna atmosfera. Natomiast jak już była taka spokoj, troszkę się wyciszało, to dzieciaki się bawiły. Jadzia oczywiście była organizatorem tych dziecięcych naszych zabaw. Tam były sypialnie tych wycieczkowiczów, co przyjeżdżali tego schroniska. I były łóżka takie piętrowe, materace grube. No i ona tam urządzała nam zabawy, więc się zrobiło takie piramidy z tych materacy. Wdrapywała się jedna na tą górę i się krzyczało: Wando, Wando, nie top się, muszę. I to były, dzieciaki się od razu z czym innym zajęły, nie myślało się o wojnie. I to była inspiratorem tego wszystkiego, była Jadzia, a ona już nie była malutka przecież, więc to już była jej taka natura, otwartość. Ona była, w ogóle to był człowiek, dla którego od kiedy ją pamiętam, przecież to była młodziutka dziewczyna, jak zginęła. A ja ją od maleńka pamiętam, że ona zawsze myślała o siostrze, o nas, o innych, o ptaszkach, o tym, a nigdy o kotach, tak, bo to i psa mieli Horpydę. Także, że zawsze miała inne problemy i z pamiętnika to wynika, bo to się potwierdza w tym pamiętniku, że ona rzeczywiście dla każdego starała się znaleźć jakieś usprawiedliwienie, jakieś wytłumaczenie, jeżeli tam nawet jej ktoś przykrość zrobił. To był wyjątkowy człowiek, tak jak ja nawet dzisiaj ją oceniam, bo kiedyś to bardzo ją kochałam, bardzo ją lubiłam, dlatego że się bawiła, to dla dziecka to jest najważniejsze. Natomiast dzisiaj, jak to wszystko tak wróciło do mnie i przeanalizuję, to rzeczywiście to był wyjątkowy człowiek. To mówię, że może nie nadawała się do tego świata i dlatego musiała umrzeć.